E, Witam Państwa bardzo serdecznie w naszych podróżach z antropologią. Jesteśmy dzisiaj z Wami w tym upalny czwartek. My jesteśmy i zaprosimy Was do opowieści. Liczymy na to, że goście pojawią się również po drugiej stronie, ale dzisiaj ze mną, moją gościnią jest Joanna Telewicz. Witaj, Joanno. Witam, dzień dobry, cześć. I dzisiaj Joanna zaprosi nas do opowieści na temat inkluzji i różnorodności Romów w Polsce. Ja dwa słowa wstępu. Dzisiejsze spotkanie jest organizowane przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Współpracują z nami Pracownia Duży Pokój, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, który dzisiaj Joanna reprezentuje na tym spotkaniu. Bardzo dziękuję patronom i matronkom medialnym, portalowi Solo Jolo i Etnopaszyn, a nasz projekt jest możliwy dzięki dofinansowaniu z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki, zadanie publiczne pod nazwą Podróże z antropologią, które jest dofinansowane z budżetu województwa mazowieckiego. Tak jak zawsze zapraszamy Państwa serdecznie do takiego 45-minutowej opowieści, a następnie będzie możliwość odpowiedzi na Państwa pytania, do których już zachęcam do zadawania w czacie, kiedy się pojawią, w trakcie, czy coś się Państwu skojarzy, czy będziecie chcieli pogłębić jakiś temat. Nie bójcie się zadać tego pytania, łatwiej zdecydowanie będzie mi je wtedy przekazać do Joanny. Jeżeli one się pojawią to oczywiście też będzie na to przestrzeń. Dwa słowa o mojej dzisiejszej gościni, dr Joanna Telewicz, badaczka praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości romskiej, konsultantka w zakresie diversity and inclusion, edukatorka, działaczka, autorka artykułów i książek. Ja nie wymienię tutaj wszystkich, jeśli jesteście zainteresowani, zajrzyjcie do opisu w naszym wydarzeniu, ale także, co dla mnie ważne, poza tym, że Joanna reprezentuje dzisiaj instytucję badawczą, jaką jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, to jest także działaczką, współzałożycielką i prezeską Fundacji W Stronę Dialogu oraz interwencyjno-kryzysowej grupy Poland Roma Ukraine. Jest także pomysłodawczynią i koordynatorką projektów edukacyjnych i badawczych dotyczących społeczności romskiej. Ja już zamykam ten przydługi wstęp i Joanno, zapraszam Cię serdecznie w takim razie do Twojej opowieści. Bardzo mi miło, że jesteś z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję za przedstawienie i dziękuję za to słowo wstępu. Ja zanim zacznę ze swojej strony chciałabym dodać, że ja również się bardzo cieszę, że mogę tutaj być dzisiaj z Wami, że mogę opowiedzieć, nieco przybliżyć nie wiem, sytuację, takie położenie i społeczne, i kulturowe polskich Romów i Romek albo Romni w języku romskim. I też muszę powiedzieć, że to jest duże wyzwanie, przynajmniej z 3 powodów. Bardzo trudno w czasie 45 minut opowiedzieć i oddać tę całą sytuację i różne meandry życia i ogromną różnorodność Romów mieszkających w naszym kraju. Postaram się to zrobić sprawnie i w sposób interesujący, tak by nie zamęczyć Was, a wyczerpać temat, jak mawiał Churchill kiedyś, do niego nawiązuje. Po drugie, w tej chwili w Warszawie jest ponad 30 stopni, więc ja tutaj siedzę przy wiatraku i się ochładzam, natomiast to też wpływa na moją sprawność intelektualną, więc tym bardziej się cieszę, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. A po trzecie to jestem już na końcówce drogi z COVID-em, więc też nie jest to moja życiowa pewnie forma, ale mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu i w ciekawy, interesujący sposób opowiem Państwu o różnorodności i inkluzji społeczności romskich, bo liczby mnogiej raczej chyba bym użyła tutaj w Polsce. Przejdę do kolejnego slajdu i powiem, o czym będzie to dzisiejsze spotkanie i na jakich kwestiach czy obszarach się skupię. Chciałabym rozpocząć od tego, co nurtuje do dnia dzisiejszego, bo to pytanie bardzo często zadawane jest nie tylko mnie, ale także innym osobom z naszej społeczności, a zatem jakiego określenia używamy, jak o nas mówić, Rom czy Cygan i skąd to podwójne nazewnictwo.
W drugiej kolejności chciałabym dotknąć takiego obszaru, który związany jest z powszechną wiedzą o Romach. Czy ona istnieje w ogóle? Jeżeli istnieje ta powszechna wiedza o Romach, to na czym jest zbudowana? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywają media, popkultura, czyli to, co ma na nas ogromny wpływ i niejako prowadzi nas przez życie, ale też szkoła, prawda, która kształtuje postawy dzieciaków i młodych ludzi, Romów i nieromów, którzy później wchodzą z sobą we wspólne kontakty czy relacje, jeżeli nie przeszkodzą im stereotypy, różne kalki, a nawet uprzedzenia, które są jakby naturalną, absolutnie mówię o stereotypach, bo już uprzedzenia nie, ale stereotypy mamy wszyscy i właśnie one pomagają nam zrozumieć i uporządkować rzeczywistość, więc mamy je wszyscy, co z nimi zrobimy, no to już zależy od nas, ale też od edukacji. Więc jaką alternatywę buduje szkoła? Na tym chciałabym również się skupić. Chciałabym także opowiedzieć o tym, czego raczej nie dowiecie się z mediów, z przekazów popkulturowych czy w szkole. Chciałabym opowiedzieć o różnych pozytywnych przykładach i o znaczeniu bohaterów i bohaterek dla Romów i nieromów w kontekście także budowania wspólnych relacji, a zatem także inkluzji mniejszości romskiej do społeczeństwa większościowego. Przybliżę krótko sytuację Romów w Polsce, uwzględniając również Romów, którzy mieszkają w Polsce, ale nie są Polkami i Polakami. A zatem opowiem o imigrantach i imigrantkach z Rumunii, a także uchodźcach i uchodźczyniach z Ukrainy, które od lutego licznie przybywają do naszego kraju. A zatem Rom czy Cygan? Naprawdę to jest pytanie, które chyba nie miałam żadnych zajęć w przeciągu ostatnich kilku lat, w którym ono by nie padło. Nie ma się co dziwić. Cygańska dusza, cygańska muzyka, cygańska poetka Papusza, cygańskie życie, cygańskie serce, cygańska muzyka, nie wiem, czy się już nie powtarzam. To określenia pozytywne, znamy je bardzo dobrze z filmów, z piosenek, chociaż dziś prawdziwych Cyganów już nie ma, ale wciąż jadą wozy kolorowe i tak dalej, i tak dalej. No, cała masa różnych przekazów, które utrwaliły się w kulturze polskiej. I nagle określenie Romowie. Poprawnie politycznie, a to poprawnością polityczną mam wrażenie, że Polki i Polacy bywają zmęczeni. No, chociaż ja jako przedstawicielka mniejszości mam do tego nieco inne podejście i mimo różnych, no, nie do końca pozytywnych odcieni poprawności politycznej, to widzę jej plusy. Może potem o tym opowiem. Tymczasem odniosę się do tego nazewnictwa i to postaram się wyjaśnić. Określenie Cygan jest określeniem, które znamy. My, znają nasi rodzice, nasi dziadkowie i jeszcze wcześniejsze pokolenia. Od zawsze funkcjonowało w języku polskim, od zawsze, czyli odkąd pamiętamy, czytamy w literaturze, też o Cyganach, w piosenkach, o tym już powiedziałam. To określenie nie jest określeniem, którego używali od zawsze Romowie. Jest to określenie, które nie funkcjonuje, którego nie ma w języku romskim. Cygan to słowo pochodzące z języka polskiego, które nie ma swojego miejsca w języku romskim. Słowo Cygan i ta nazwa Cygan została nadana Romom, kiedy przybyli do Europy, a przybyli do Europy z Indii, z których wyszli między V a X wiekiem. Nie wiadomo właściwie dlaczego, nie wiadomo dokładnie z którego rejonu. Podobno z północno-zachodnia część Indii, gdzieś okolice Rajasthanu, ale nie są to naukowo, też różne są hipotezy na ten temat. I kiedy Romowie pojawili się w Europie, zaczęli być określani bardzo różnymi terminami, dlatego że społeczności większościowe nie bardzo wiedzieli, kim są. Zaczęli określać ich, czy używając terminu Cygan w różnych wariantach językowych, bo w Bizancjum, jeszcze długo przed pojawieniem się Romów w Europie, funkcjonowała taka bizantyjska, heretycka sekta Cyganoi i oni zajmowali się przewidywaniem przyszłości, czarami, magią i tutaj doszło do bardzo łatwych skojarzeń, jako że to właśnie
odmienność fascynuje, prawda, jakby bardzo egzotycznie się kojarzy, ale też budzi strach, pewnego rodzaju niepewność. Bardzo często towarzyszą temu różne historie, hipotezy na temat tego, kim oni są. I tak od tego określenia Atziganoja, szczególnie od tej drugiej części tego terminu, określenie cygan w różnych wariantach językowych. Cygan, cigojner, cigany, cygany i tak dalej, i tak dalej. I to określenie zostało przejęte i upowszechnione przez samych Romów. I do dzisiaj Romowie bardzo często posługują się tym określeniem i znam także takich, którzy mówią, ja nie jestem żadnym Romem, tylko jestem cyganem, tak? Do tego stopnia się przyzwyczaili i do tego stopnia ta nazwa jest im bliska. Określenie Rom pochodzi z języka romskiego. Po polsku znaczy człowiek czy mężczyzna. Kiedy Romowie mówią po romsku, używają najczęściej tego określenia Rom, Romni, to jest forma żeńska. Kiedy używają języka polskiego, tak jak powiedziałam, często to określenie cygan się pojawia. Natomiast w języku polskim to określenie cygan ma bardzo negatywny bagaż, jeżeli chodzi o znaczenie. Nie jest tajemnicą, że określenie cygan jest synonimem kłamcy, oszusta, krętacza, no i tam jeszcze wiele innych różnych negatywnych tutaj przykładów mogłabym podać, a czasownik cyganic znaczy tyle, co kłamać. No i zapewne, jak ktoś, oczywiście wszystko zależy od kontekstu, wykrzyczy do mnie ty cyganko, to raczej nie ma na myśli mojego pochodzenia etnicznego, tylko właśnie cały ten negatywny bagaż, który to słowo ze sobą niesie. Tak więc od pewnego czasu, a dokładnie od zdaje się, początku lat 90. w Polsce właśnie za sprawą liderów romskich organizacji zaczęto promować w Polsce określenie Rom jako nazwa własna naszej społeczności. W społeczności międzynarodowej, romskiej i w społecznościach większościowych to zadziało się o wiele wcześniej, no ale jakby tam były inne konteksty, także polityczne i nie będę też już o tym wspominać, ale to określenie Rom jako taka poprawna forma w przestrzeni publicznej jest bardzo mocno promowane nie tylko już dzisiaj przez liderów i liderki organizacji romskich, ale także przez społeczeństwa większościowe, zwracając uwagę właśnie na ten negatywny wydźwięk, tak? Czyli używamy określenia Romowie, a nie Cyganie w przestrzeni publicznej, tak? Bez względu na to, w jaki sposób członkowie i członkinie tej społeczności siebie określają. Bardzo ciekawym, myślę, doświadczeniem jest zajrzenie na stronę internetową Słownika Polskiego PWN, żeby przeczytać znaczenie dwóch tych terminów. A zatem określenie cygan według języka polskiego PWN. Sprawdzałam jeszcze dzisiaj, możecie sprawdzić, to jakby nie zniknęło niestety, chociaż pisałam już wielokrotnie w tej sprawie i mam nadzieję, że być może więcej głosów się pojawi po tym spotkaniu. Określenie cygan według tegoż słownika oznacza człowieka, który prowadzi nieustabilizowany lub wędrowny tryb życia. Potocznie też mówi się, że to człowiek mający śniadą cerę i ciemne włosy. Patrząc na mnie można było powiedzieć, że się zgadza. No ale nie wszyscy jesteśmy tacy sami. I nie tylko cechy zewnętrzne określają to, kim jesteśmy. No jest to nie do przyjęcia. I ktoś, kto kłamie i oszukuje. No chyba tutaj nie ma wątpliwości, że tutaj w tym wypadku poprawność polityczna dotycząca używania słowa cygan czy Rom w przestrzeni publicznej jest delikatnie mówiąc uzasadniona. Wpisałam też w słowniku PWN hasło Romowie. Natychmiast przekierowało mnie na liczbę pojedynczą. Określenie Rom. Nazwa Romowie nie istnieje niestety w słowniku języka polskiego. W tej sprawie też napisałam, też proszę o głosy wsparcia. No i tutaj, jak Państwo widzicie, o Jezus, ależ poszłam daleko, ale nie aż tak daleko, żeby nie wrócić. Pamięć komputerowa, napęd w komputerze, dzięki któremu możliwe jest odtwarzanie płyt kompaktowych. No to nie my. A zatem w słowniku PWN wciąż Romów brakuje, natomiast o Cyganie, czy o Cygance, czy o Cyganach możemy dowiedzieć się wiele. Bez względu na wszystkie tutaj dylematy sugeruję, aby w przestrzeni publicznej używać określenia Rom, Romni, Romka czy Romowie.
taki kolorowy slajd, ale on odnosi się wcale nie odnosi się do aż tak kolorowej rzeczywistości, bo odnosi się do stereotypów, które chyba znają wszyscy, nie przesadzam, przynajmniej kilka z nich. I to też sobie notowałam, nie właśnie nie z literatury, nie z mediów i tak dalej, ale też bardzo często spotykałam się z tymi określeniami właśnie prowadząc zajęcia z różnymi grupami, czy to warsztatowe, czy to zajęcia właśnie na uniwersytecie. I zwróciłam uwagę na to, tutaj też nic odkrywczego chyba nie powiem, ale jakby coś, co też utrzymuje się na przestrzeni naprawdę bardzo długiego czasu też, w którym ja jestem aktywna, no może niecałe 2 dekady, no ale to spory kawałek czasu, bo wiele w Polsce i także w narracji o mniejszościach się zmieniło i zmienia, różnie, raz na pozytywne, raz na negatywne. Natomiast jeżeli chodzi o Romów, to jest tutaj coś takiego, co jest, można określić takim hasłem instant, tak? Czyli coś, co się nie zmienia. Kiedy zadaję pytanie, czy znacie Romów albo Romki, czy macie ich w swoich otoczeniu, często słyszę, no nie. Gdzieś tam, no chodziła tam do szkoły jakaś tam dziewczynka, albo mieliśmy grupę Romów w mieście, no ale nie bardzo mieliśmy z nimi kontakty i tak dalej. Raczej nie znamy Romów, raczej nie potrafimy odpowiedzieć na pytania, które dotyczą rzeczywiście tego, co związane jest z historią naszej społeczności, czy choćby z różnorodnością kulturową, prawda? O tym wiemy mniej. Natomiast bez względu na to można jednym tchem przynajmniej kilka stereotypów, które tutaj się pojawiły na tym slajdzie, wymienić, które powtarzają się na przestrzeni lat niemalże niezmiennie. Bardzo często mówi się o nas, że jesteśmy ludem nomadycznym, że jesteśmy wędrowcami, wiecznymi wędrowcami. To tak jest, prawda? Określenie dość romantyczne. Nie przywiązujemy się do miejsc, nie przywiązujemy się do ludzi, w ogóle nie mamy, prawda? Ta historia nie ma dla nas znaczenia, żyjemy tu i teraz, tacy jesteśmy. No otóż nie jesteśmy tacy, przynajmniej nie wszyscy, bo to jest kwestia indywidualna, a nie kulturowa. A z tym wędrowaniem jest tak, że przed wojną około 30% Romów prowadziło wędrowny tryb życia według badaczy, a po wojnie czy współcześnie to około między 3 a 5% Romów przemieszcza się, prawda? To wędrowanie też wcale nie było, prawda, takie romantyczne, jak nam mogłoby się wydawać, bo ten nomadyzm miał charakter usługowy i dotyczył przede wszystkim większości Romów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Byli świetnymi fachowcami w tym, czym się zajmowali, byli kowalami, podkuwali konie, byli różne rzeczy, które się sprzedawały w tamtym czasie, a byli bardzo konkurencyjni, ponieważ oni docierali do klienta. Więc to nigdy nie była włóczęga, tylko dobrze zaplanowana i bardzo, bardzo precyzyjnie przygotowana wędrówka w celach zarobkowych. W lecie, wiosną przemieszczali się, wczesną jesienią, kiedy spadał śnieg, wynajmowali gospodarstwa, tak by móc znaleźć schronienie dla siebie, dla rodzin i dla zwierząt, bo to były duże grupy, prawda, a te kontakty gospodarcze z osobami nieromskiego pochodzenia jakby też miały dużo pozytywnych wymiarów. Ale nie wędrujemy, nie tęsknimy za taborami. Zapewne jest bardzo wiele dobrych i pozytywnych wspomnień, natomiast to nie jest tak, że jesteśmy bardzo tacy właśnie roztańczeni, wolni, bo to ma wiele pozytywnych oczywiście, i to jest pozytywny stereotyp, ale wciąż stereotyp, a stereotyp zniekształca rzeczywistość, pokazuje jakąś jej część. I też mimo tego, że pozytywny może mieć negatywne absolutnie konotacje, bo jak to wieczne wędrowanie, nieprzywiązywanie się do miejsc, do ludzi, wolność, taniec i śpiew, prawda, i taki swawolny tryb życia ma się do edukacji, pracy, odpowiedzialności, budowania relacji, integracji. A więc często mówi się, że my nie chcemy się integrować, jesteśmy hermetyczni, więc nawet badań o nas trudno. Nie robi się badań o Romach wystarczająco dużo, a były potrzebne i jest potrzebne zdecydowanie więcej badań, no, bo oni są hermetyczni, nie da się do nich dotrzeć. Otóż da się i bardzo wiele można do nich zrobić, ale znaczy bardzo wiele tutaj w tym temacie, przepraszam, można zrobić, natomiast takie podejście z pewnością nie jest zachęcające i to są powielane właśnie takie kalki, które niestety dalej jakoś znajdują swoje uzasadnienie, swoje miejsce
także w dyskusjach, w środowiskach, w których nie powinno one mieć miejsca. Romowie nie lubią szkoły, nie chcą się uczyć, no, z czym się też trudno zgodzić, nie tylko dlatego, że ja jestem wykształcona i jestem ze społeczności, ale i nie tylko dlatego, że cała masa Romów i Romek jest wykształconymi osobami, są wykształcone osoby i wciąż jest nas więcej, ale nawet ci, którzy nie zdobywali edukacji formalnej, prawda, zawsze się uczyli, bo nasza kultura, nasz język przekazywany jest z pokolenia na pokolenie, a zatem ta edukacja odbywała się zawsze i miała miejsce zawsze w życiu społecznym Romów i Romek. Romowie to oszuści, kryminaliści, no ma to mniej więcej tyle wspólnego z rzeczywistością, jak to, że mamy po prostu wrodzony talent do śpiewu i tańca. Po prostu rodzimy się z kołyską, skrzypcami i lekką ręką, jak to się mówi potocznie, tak? No nic z tych rzeczy, a takich powiązań między pochodzeniem etnicznym a pewnymi skłonnościami i kulturą szukał Hitler, więc wiemy już także dzięki badaniom antropologów i antropolożek, że jakby pochodzenie etniczne, podobnie jak rasa i kultura, prawda, Frank Boas między innymi o tym mówił, jakby to nie jest coś, co powinniśmy ze sobą zestawiać i łączyć. Romowie nie chcą pracować, no już mówiłam, że ta praca zawsze towarzyszyła Romom. To rzeczywistość się zmieniała, a nie Romowie się zmieniali. I to Romowie nie wpisywali się w pewne schematy i zmiany rzeczywistości, także kapitalizmu, prawda, który bardzo mocno właśnie stawia na rozwój, nowoczesność i konkurencję. Nie zawsze ta grupa mniejszościowa, podobnie jak inne, za tymi wszystkimi zmianami nadążali, tym bardziej, że często byli zestawiani opozycyjnie do tego, co określane było nowoczesnością, rozwojem, właśnie także w kontekście intelektualnym. Jeżeli chodzi o oszustów, kryminalistów, z taką jeszcze skłonnością do popełniania przestępstw, to też chcę powiedzieć, że nie ma żadnych badań, które potwierdzałyby, że wśród naszej społeczności jakoś, nie wiem, tutaj zaburzone są te dane, jeżeli chodzi o liczbę osób pochodzenia romskiego i przestępstw, które popełniają. Chcę też powiedzieć, że bardzo często jest tak, że ocenia się nas przez pryzmat pewnych wydarzeń, które są nagłaśniane w mediach, które gdzieś tam są powielane, prawda, bo to się zapamiętuje, bo stereotyp zawsze dobrze się sprzedaje, bo wzbudza emocje, prawda. Nawet dzisiaj, kiedy powiemy sobie o mediach, o algorytmach i tak dalej, to wiemy, że te emocje mają ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o popularyzowanie informacji, jeżeli chodzi o clickbaity, jeżeli chodzi o popularność danego, nie wiem, tekstu, programu i tak dalej. No więc, no wiecie, Romowie, którzy mają magiczne moce, no dzisiaj, kiedy jest modne życie duchowe, to jest akurat dobra moda, no bo wszyscy tego potrzebujemy, ale niestety, jestem bardzo, bardzo rozczarowana i wielu może rozczaruje, ale my nie mamy takich mocy także, tak? Więc to wszystko są kwestie indywidualne. Oczywiście nie przeczę, że takie osoby są, ale znowu nie jest to związane z pochodzeniem romskim. Cała masa różnych takich informacji, które określają nas jako społeczność, tutaj się pojawia i zapewne jest ich więcej, natomiast ja chcę tylko podkreślić, że ta różnorodność Romów nie odnosi się tylko do tego, że jakby w bardzo różny sposób żyjemy, ale przecież do tego, że w każdej społeczności, prawda, nieważne czy mówimy o Romach, czy mówimy o Polakach, czy mówimy o Brytyjczykach, to nie ma znaczenia, jakby są bardzo różni ludzie, prawda, dobrzy, źli, tacy, którzy nie przywiązują się do miejsc i tacy, którzy wręcz przeciwnie, bardzo z tymi miejscami się wiążą, którzy chcą, nie chcą pracować, którzy są dobrzy, źli i tak dalej. I to są bardzo tak naprawdę ważne tutaj w tym kontekście są kwestie nie tylko indywidualne, ale też otoczenie społeczne, a nie kulturowe, prawda? Więc bardzo wiele zależy od tego, w jakim środowisku, w jakim otoczeniu żyjemy, wychowujemy się, prawda? I jak to nasze życie się potoczy. Także wśród naszej społeczności jest bardzo wiele dobrych i złych przykładów, o których też dzisiaj opowiem. No ale mówiłam o tym, że tak naprawdę na kształtowanie także współczesnej wiedzy o Romach mają wpływ bardzo silny wpływ mają media. To tylko jedna z wielu takich, mogą służyć czy być określane jako przekaźnik tej wiedzy o Romach, ale też budują nie tylko pewien wizerunek tych Romów, ale też wpływają na to, w jaki sposób relacje z tą grupą budujemy.
No i tutaj kilka takich właśnie artykułów, nie wiem, zapowiedzi, programów, artykułów z mediów. To jest naprawdę przykład, bo chyba nie starczyłoby slajdów ani nam czasu na to, żeby wszystkie przykłady wymienić. Ten najbardziej współczesny chyba taki, który też był taki dosyć mocno uderzający dla mnie osobiście, to że Romowie ukradli rosyjski czołg. Będzie służył na Ukrainie, jak widzimy, podała telewizja TVN24. Być może niektórzy z Was spotkali się z tą, czy mieli jakąś okazję usłyszeć o tej sprawie, bo ona była głośna też za sprawą polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, który zrobił sobie żart na Twitterze właśnie niemalże na początku wojny, bo zobaczcie, to 3 marzec, więc prawie prawda, niedługi okres od trwania tej wojny. Zrobił sobie żart, że właśnie tutaj Romowie ukradli Ukraińcom czołg, pojawiły się uśmiechnięte buźki, w ogóle prezydent był w bardzo dobrym nastroju. Tłumaczenia były takie, że to wyemitowały tam chyba ukraińskie media i rosyjskie i przecież prezydent tylko powtórzył. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że oczekuję i od mojego prezydenta i od mediów, żeby zanim coś powielą, szczególnie w dobie różnych fake newsów, prawda, i tak dalej, żeby weryfikowali nie tylko informacje, ale także zwracali większą uwagę na język, a nie bezmyślnie kopywali to, co ktoś napisał, dlatego że czołgi na wojnie się przejmuje, a nie kradnie. A poza tym to miało różne implikacje, też bardzo negatywne. Ja muszę powiedzieć, że można się trochę przyzwyczaić do tego, że jest się częścią społeczności z memów, bo tak to jest trochę z nami, z Romami i z Romkami, ale tak też było w tym przypadku. Bardzo wiele obrzydliwych memów. Myślę, że już prezydentowi ani w telewizji TVN nikomu nie byłoby do śmiechu. Mnie nie było przynajmniej, kiedy te memy czy te komentarze oglądałam. Poza tym to jest też coś, co utwierdza pewną naszą skłonność, prawda? Kradniemy, ale nawet czołg potrafimy ukraść, tak? Bo mniej więcej takie komentarze były. Po lewej stronie informacja, którą kilka dni temu znalazłam, 25 czerwca, lokalne media z Przemyśla. Romowie przyjeżdżają z Ukrainy z Ukrainy do Przemyśla wyłudzać świadczenia. Jest to bardzo niebezpieczne i jakby też prowodyrem całego zamieszania jest radny z Przemyśla, który też to napisał w swoich mediach społecznościowych, ale to może być bardzo różne implikacje, już nie mówiąc o tym, że społeczność romska z Ukrainy i tak boryka się tutaj z bardzo wieloma negatywnymi sytuacjami, boryka się z wieloma problemami, ale także jakby to może mieć takie implikacje właśnie związane, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, z też niebezpiecznymi różnymi sytuacjami i zdarzeniami, bo to wyłudzanie pieniędzy, obciążenia budżetu państwa, prawda, to wszystko ma bardzo, bardzo duże znaczenie i wpływa także na naszą rzeczywistość, szczególnie w czasach kryzysu, tak? Czyli ten kozioł ofiarny może mieć różną twarz. Miał już twarz romską wiele razy w historii. Teraz w obliczu wojny i tego, czego ci ludzie doświadczyli i jakby co stało się częścią ich życia, ta ucieczka i budowanie życia w nowym kraju, już bardzo często bez mężów, bez braci, bez ojców, prawda, jest wystarczająco trudne, a borykanie się z kolejnymi traumami na pewno tutaj nie ułatwia niczego, a już z pewnością nie integracji, czy prawda, takiemu dobrostanu, prawda, też mówię o zdrowiu i o psychice tych ludzi. Rozmowy w toku, ore, czyli jakiej żony szuka młody Cygan. Po prawej stronie Kraków, Romowie rozbili obóz i żywią się łabędziami, to artykuł z 2011 roku, nie tylko Gazeta Krakowska o tym pisała, muszę powiedzieć, że byłam wstrząśnięta, jak to przeczytałam i wielokrotnie, jeszcze wtedy pracowałam na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracowałam z tym przykładem z moimi studentami i studentkami, prawda, ponieważ to była tak ciekawa sytuacja z różnych powodów. W ogóle to tak przybyli wtedy do Krakowa Romowie z Rumunii, rzeczywiście rozbili sobie to obozowisko, i szybko bardzo pojawiły się jakieś takie pogłoski, że oni prawdopodobnie jedzą łabędzie, a łabędzie są chronione, prawda, w Polsce, więc to miało też taką podwójną
wręcz wagę. No 2 to znowu po prostu ci wstrętni Cyganie, no teraz tym razem nam nie dość, że kradną i w ogóle tutaj w jakichś namiotach mieszkają, to jeszcze zjadają nam łabędzie. A oczywiście no, nikt tego nie było jakieś śledztwo, prawda, komitety sąsiedzkie powstały, jakieś patrole i tak dalej. Nikt tego nie potwierdził, że ktoś zjada łabędzie i właściwie nie wiadomo skąd ta plotka się wzięła, aczkolwiek na co natrafiliśmy, czego też się dowiedziałyśmy, zresztą tutaj nie jest to sprawa, która też być może o której też słyszeliście, ale kilka lat temu przed publikacją tego artykułu, po tym jak Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, podobny tekst powstał w Wielkiej Brytanii. W jednym z takich brukowców, no wiecie, taka jakaś tam codzienna jakaś gazeta, bardzo poczytna i popularna. I okazało się, że wtedy dosłownie niemalże słowo w słowo ten artykuł był bardzo podobny, na to chcę zwrócić uwagę. Też dotyczył łabędzi, tyle że zjadali je wówczas nie Romowie, tylko Polacy. Zatem mogłabym powiedzieć bardzo, bardzo przekornie, używając tego pejoratywnego określenia, że każdy ma swojego Cygana. I jeszcze jeden przykład, Onet, Wiadomości, stereotypy, strach i niewiedza, czyli dlaczego Polacy nie lubią Romów. To był wywiad, który był ze mną. Ukazał się w 2000, nie pamiętam kiedy, chyba w zeszłym roku. I on autor też tego wywiadu zresztą bardzo mi się dobrze rozmawiało, natomiast jakby to miał być taki pozytywny przekaz, taki był zamysł i na tym zależało autorowi, kiedy zaprosił mnie do tej rozmowy, żeby powiedzieć coś pozytywnego, żeby powiedzieć o czymś, co się nie przebija. I tak też było. Ta rozmowa naprawdę zwracała uwagę na wiele wątków, które zwykle nie przebijają się tego tak zwanego mainstreamu. Natomiast proszę zwrócić uwagę na zdjęcie, które zapowiada tę rozmowę, prawda? I to jest coś, co pojawia się zawsze. I nieważne, że to są media, jakby nieistotny jest temat rozmowy, prawda? Bo nijak, ja tutaj nie mówię o problemach społecznych w tej rozmowie, można zresztą ją przeczytać w Onecie, jest dostępna. Nie mówię o negatywach, mówię o pozytywach. I zwracam uwagę na pozytywne właśnie działania, także płynące z naszej społeczności. Natomiast to zdjęcie jakby zapowiada zupełnie inną rozmowę. Dodam, że autor nie miał wpływu, jak mówił, na to, że to redakcja dobiera zdjęcie. No mnie to nauczyło też tego, żeby być bardziej ostrożną w tych kwestiach z pewnością, ale też przywołało bardzo wiele doświadczeń, które mam nie tylko z mediami, ale też na przykład z wydawnictwami, także z wydawnictwami naukowymi. Kiedy piszę książkę o, nie wiem, Romach w Unii Europejskiej, na przykład jakichś tam programach pomocowych i dostaję propozycję okładki, wiecie, jakbym nie przeczytała książki, no to można dać flagę Unii Europejskiej, prawda, no nie wiem, cokolwiek. No ale nie, prawda, szklaną kulę, Romkę sceniczną w takiej spódnicy, prawda, jak z zespołu, no i oczywiście wóz i koń, prawda, to się musi pojawić, bez względu na treść, więc jest to strasznie silne i to też pokazuje, jaką siłę mają te stereotypy i jak bardzo mocno są utrwalane, a utrwalane są także przez przekazy popkulturowe, prawda. Tutaj przetłumaczone słowa refrenu piosenki Shakiry. Na samym YouTubie ten utwór miał 635 milionów wyświetleń, na samym YouTubie. Nie mówię o innych, prawda, nośnikach. Bo jestem Cyganką, idziesz ze mną, mogę ukraść twoje ubrania i założyć je, jeśli będą nam nie pasować. Nigdy nie wchodzę w układy zupełnie jak Cyganka. I nie wycofam się, bo życie już wystarczająco mnie zraniło. I nie będę płakać, bo jestem zbyt młoda, by umrzeć, jeśli mnie rzucisz, bo jestem Cyganką. Jakby nie będę już do warstwy merytorycznej się czepiać, natomiast to bardzo mocno też pokazuje, prawda, i też utrwala właśnie ten romantyczny, aczkolwiek wcale nie do końca pozytywny, prawda, jakby sposób funkcjonowania romskich społeczności nie tylko w Polsce, ale też poza naszym krajem. Esmeralda i dzwonnik z Notre Dame, prawda, ale też przecież Carmen, prawda, francuskiego kompozytora Bizeta.
albo na National Geographic można było oglądać, nie wiem, czy jeszcze można, mam nadzieję, że nie, szczerze powiedziawszy, Cyganie w Wielkim Mieście. No bardzo to takie trywializujące życie Romów przekazy. Jakby nie mam żadnego problemu z tym, żeby pokazywać też jakby różne odcienie życia Romów. Absolutnie każdy, kto oglądał Peaky Blinders na Netflixie, może wie, o czym mówię, ale jakby ważne jest, żeby tam był jakiś przekaz, jakaś warstwa, a nie po prostu coś, co pokazuje i tylko właśnie bez budowania tej alternatywy jakąś dziwność naszego funkcjonowania, że tak powiem potocznie i może w cudzysłowie, tak? Bo to samo dotyczy, nie wiem, Moje wielkie cygańskie wesele, to miało jakąś gigantyczną oglądalność i też po prostu utrwaliło bardzo wiele stereotypów. Ja pamiętam, wielu moich studentów i studentek przywoływało ten dokument. Jakby nieważne, że to też dotyczy travelersów, prawda, którzy wcale nie mają etnicznie nic wspólnego z Romami, są potomkami irlandzkich pasterzy, którzy utracili ziemię, ale to się nie przebija, tak? Jest Moje wielkie cygańskie wesele, więc wiadomo, o kogo chodzi, a przaśność, folklor, no to jest coś, co jest naszą domeną w mediach. Po drugiej stronie oczywiście są konflikty, przestępczość, taniec, śpiew i muzyka. Esmeralda, Carmen i wiele różnych innych postaci, nawet Shakira w tym klipie, czy Jennifer Lopez, która też ma taki utwór właśnie tam, taki nawiązujący do tak zwanego cygańskiego życia, no to zwykle te kobiety właśnie w takim bardzo egzotyzowane, prawda, takie odniesienie jest tutaj bardzo mocne do tej utrwalonej w XVIII wieku także przez artystów, malarzy, takiej seksualnej sfery życia, prawda, czyli takie demony, kocice, kusicielki, ale także te, które destabilizują pewien zastany porządek, prawda? Czyli znowu coś, co jest opozycyjnie zestawione, tym razem z ładem społecznym, tak zwaną w cudzysłowie normalnością, spokojem, porządkiem i tak dalej, tak? Czyli tak jak Romowie kiedyś z tym taborem przybywali do wioski, trzeba było zabierać, prawda, dzieci, żeby ich nie ukradli, bo my na handel, tak jak się mówiło o Żydach, że na macę to my na handel, prawda? Tak, ta destabilizacja właśnie związana z obecnością tego romskiego pierwiastka kobiecego również zakłócała pewien porządek. Notabene przypomniała mi się pewna historia, też opowiedziana przez jedną z moich studentek, że w miejscowości jej babci nadal, to jest, wiecie, historia, którą usłyszałam może 2 albo 3 lata temu, że w wiosce, w której mieszka jej babcia, gdzieś na południu Polski, kiedy rozpoczyna się wiosna, jest taka wczesna wiosna i pojawiają się właśnie takie, prawda, pierwsze pokrzywy, to wystawia się przed gospodarstwa domowe miotły. I okazuje się, że ta miotła to jest taki, prawda, pewien zwyczaj, że ma odpędzić właśnie Cyganów, no, którzy przybywali, właśnie destabilizowali, burzyli pewien porządek. Można sobie kupić perukę cyganki, słuchajcie, i przebrać się na Halloween, coraz modniejsze w Polsce. Zresztą też widzicie, że ta sfera związana nie tylko z eksotyzacją, ale też z seksualizacją kobiet romskich, no nie jest tutaj bez znaczenia. Więc romskie kusicielki także w internecie za 49,52, no tutaj oczywiście mówię o peruce cyganki z chustą. No język, gwara dawno, prawda, czy przysłowia, może nie wszyscy już pamiętają, ale jak się zrobi research, no to bardzo dobrze jest zakorzeniony w języku, tak? Chytry jak cygan, cygańskie życie, włóczyć się jak cygan po świecie, cygan nie sieje, nie orze, a żyje, czarny jak cygan, szkoda mieć cygana i czarny zostanie. Tego jest cała masa. Można byłoby zatem zadać pytanie, jak na te wszystkie stereotypowe treści i kalki odpowiada instytucja, która rzeczywiście ma kształtować postawy młodych Polek i Polaków, czyli szkoła. Niedawno za pomocą mediów społecznościowych moja koleżanka też z pozarządowej organizacji udostępniła także mnie takie fragmenty dosłownie z podręcznika dla ósmoklasistów i klasistek 2018 rok. Z którego no, możemy dowiedzieć się właśnie, no już nie mówię o tym, że to jest oczywiście tylko wycinki tego, czego możemy się dowiedzieć.
Nie mówiąc o tym określeniu cyganie, cyganka, ale też o tym, że właśnie jesteśmy ludem wędrownym, nomadycznym, no i byłoby bardzo dziwnie mieć, prawda, koleżankę romskiego pochodzenia w ławce obok, no bo trzeba byłoby zadać pytanie, gdzie mieszka, jak to osoba młodszego pokolenia, nie ma w tym nic złego, prawda, natomiast jakby ten wizerunek, nie ma nic złego w tym pytaniu, to chciałam powiedzieć. Natomiast tworzony wizerunek myślę, że może stworzyć więcej zamętu i jakiegoś takiego bałaganu w tych relacjach. No już może nie dzieci, tylko młodych ludzi, albo jeszcze bardziej wzmocnić stereotyp, który i tak wzmacniany jest choćby przez media, jak pokazywałam, czy popkulturę, czy w ogóle język polski dawniej i dziś. Z takiego samego podręcznika dowiadujemy się, że cyganiak to dziecko cygańskie. No i tutaj bardzo wiele określeń. Tak. Ale czego nie dowiemy się w szkole i czego nie dowiemy się w mediach, na to też chciałam zwrócić uwagę, mianowicie na pozytywne przykłady i trochę się pochwalić tym, że i trochę odpowiedzieć, myślę sobie, na to, co też bardzo często słyszę, czasem albo od osób, które znam, albo osób, które poznaję, albo też po jakichś moich aktywnościach, nie wiem, na przykład w mediach, dostaję bardzo wiele różnych wiadomości, mniej i bardziej merytorycznych, delikatnie ujmując, ale często powtarza się bardzo pytanie, no ale co wy wnosicie tak naprawdę do kultury polskiej, europejskiej? Do czego wy się przyczyniacie? Dlaczego jesteście tacy nieudolni? Bo wśród was nie ma właściwie nikogo. No dobrze, Joanna, ty jesteś wyjątkiem. Ja nie jestem wyjątkiem. I nie jestem żadnym odstępstwem od normy. Nic takiego. Nas jest cała masa. Oczywiście, że to położenie i bycie w mniejszości niemalże wszędzie powoduje, że mamy mniejszą siłę. Że historia ma wpływ na to, gdzie dzisiaj jesteśmy. Że zawsze byliśmy zależni od kogoś. Ale jedno jest pewne, nigdy nie wołaliśmy żadnej wojny. Pozytywne przykłady. Najpierw kobieta w chuście na głowie, kobieta polska Romka, nie ma już jej wśród nas, niestety, Alfreda Markowska. W czasie II wojny światowej w lasach Białej Podlaskiej straciła wszystkich swoich bliskich, całą rodzinę, która stała się ofiarą pozaobozowej eksterminacji Romów. Bo Romów nie mordowano tylko w obozach śmierci koncentracyjnych. Romowie w Polsce zresztą też trafiali do żydowskich gett, skąd byli deportowani razem z Żydami do obozów śmierci. Ale Romowie w Polsce byli też ofiarami pozaobozowej eksterminacji, czyli mordowano ich tam, gdzie ich zastano. A że ukrywali się najczęściej w lasach dużymi grupami, to mordowano duże grupy. To były po prostu właśnie pozaobozowe eksterminacje. Około 200 mogił znaleziono w polskich lasach, nie wiadomo ile ich jest tak naprawdę, zbiorowych, stąd też trudno określić precyzyjnie liczbę Romów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Na pewno była to większość europejskich Romów. Niektóre statystyki mówią nawet o 80%. Natomiast bardzo trudno poza estymacjami podać rzeczywiste liczby. Alfreda straciła wszystkich i w Rozwadowie dostała pracę na kolei, miała też aryjskie papiery, dzięki którym na kolei mogła pracować i że była niezwykłą bohaterką, dlatego że w czasie swojego życia i pracy na kolei ratowała romskie i żydowskie dzieci, które miały trafić do obozów śmierci. Mówi się, że uratowała około 50 dzieci romskiego, żydowskiego, chyba polskiego pochodzenia. Romskiego i żydowskiego pochodzenia uratowała Alfreda. Ta historia jest niejako w cieniu historii nie Alfredy Markowskiej, ale też Ireny Sendlerowej, prawda? Ikony, bohaterki również, o której wiemy wszyscy, o Alfredzie nie wie nikt, mimo tego, że została odznaczona Krzyżem Komandorskim Gwiazdy Orderu Odrodzenia Polski w 2006 roku. No to niestety jej historia nie jest powielana w podręcznikach szkolnych, których o Holokauście Romskim może przeczytamy zdanie albo dwa, jak dobrze pójdzie. Po jej lewej stronie Alba Flores, jeżeli ktoś ogląda Dom z papieru i Netflixa, po jej prawej stronie chyba najpopularniejsza Polka w Hollywood, czyli Pola Negri, romskiego pochodzenia. Jak jesteśmy w dawnym czasie poniżej Charlie Chaplin,
To już jest faktem i to jest potwierdzone. Dużo Guardian też o tym pisał, o tym jego romskim pochodzeniu i o tym jego romskiej tożsamości. Będzie film niedługo poruszający także te wątki. Po prawej stronie Johann Trollmann, niemiecki mistrz boksu, waga półciężka, miał reprezentować Niemcy w olimpiadzie w 1936 roku, ale po jego zwycięskiej walce, która miała miejsce w 1933 roku, krótko po tej walce, coś mi się tutaj wydarzyło z prezentacją. Przepraszam najmocniej. Już wróciło. Zostały mu odebrane wszystkie tytuły mistrzowskie i stracił pas. No i podobnie jak osoby żydowskiego, jak i romskiego pochodzenia nie mogły piastać ważnych funkcji w państwie, nie mogły zdobywać edukacji, nabywać nieruchomości, pełnić żadnych funkcji. Taki sam los spotkał Trollmana, który zresztą trafił w 1942 roku do obozu w głąb Rzeszy i w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Prawdopodobnie został zastrzelony, ale zginął. I po lewej stronie duma narodowa Romów i Polaków, myślę, Małgosia Mirga-Task, niesamowita artystka, niesamowita osoba, która w tym roku i bardzo gorące nazwisko w świecie sztuki, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Małgosia reprezentowała Polskę, ale jak sama podkreślała w wywiadach, reprezentowała także nas, wszystkich Romów i Romki, podczas tegorocznego Biennale w Wenecji, pawilon polski. Bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzenia, jeszcze sama nie byłam, ale zawsze pod sam koniec Biennale, wtedy nie ma tłumów. Jestem w Wenecji, tak będzie też w tym roku, pewnie ze zdwojoną radością z uwagi na wyjątkowy w tym roku dla mnie pawilon polski, ale jest to też niesamowite w historii, bo pierwszy raz, prawda, pawilon Polski reprezentuje artystka pochodząca z grupy mniejszościowej. I po drugiej stronie ekranu niezwykły również artysta, doceniony nie tylko w Polsce, ale też na świecie, doktor ASP w Krakowie Krzysztof Gil. Też możecie wiele poczytać o jego sztuce. Jego prace wystawiane są w muzeach i w galeriach nie tylko w Polsce i na świecie, ale też na świecie. O obu artystach możecie przeczytać w wielu magazynach, także w Vogue'u. Także bardzo serdecznie polecam też przyglądanie się temu, co robią, bo w odmienny sposób, ale równie interesujący, nawiązują też do swojej tożsamości romskiej i różnych tutaj takich klatkach swojego życia, mówię tutaj o życiu prywatnym w swojej sztuce. Bardzo serdecznie polecam i też eksplorowanie tych różnych historii, bo myślę, że to może być dobrym początkiem, żeby zejść głębiej i jak się okaże, to wśród nas jest naprawdę bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy osiągnęli sukces, którzy dumnie reprezentują swoje kraje i które nijak się mają do stereotypów, że jesteśmy, nie wiem, niechętni do integracji, hermetyczni, zamknięci, ale też mniej inteligentni, bo nawet takie badania kiedyś prowadzono, żeby udowodnić, prawda, rasistowskie właśnie, że Romowie mają niższy iloraz inteligencji. Typowy błąd atrybucji, tak? Oni tak mają, bo oni tacy są. Oni tak mają, bo otoczenie społeczne na przykład albo sytuacja mogła bardzo wiele różnych także negatywnych wydarzeń, które wpływają na położenie społeczne tych ludzi wpłynąć. Dzisiaj w Polsce mamy niewielu Romów. Nigdy nie byliśmy krajem, w którym ta romska społeczność była jakoś super liczna. Chyba najniższy odsetek w tej części Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej. Mówi się, że to między 20 a 30 osób pochodzenia romskiego mieszka w tym kraju, jeżeli chodzi o polskich Romów. To długa i trudna historia. Długa dlatego, że Romowie obecni są w Polsce, mniej więcej, jak potwierdzają badania, od początku XV wieku. Trudna dlatego, że w ogóle trudna jest historia Polski, a my dzielimy, prawda, jesteśmy nie tylko Romami, ale jesteśmy też obywatelami Polski i obywatelkami. Ja jestem Romką i jestem Polką i nie mam, jakby jedna tożsamość nie przeczy drugiej i podwójna moja narodowość też nie wchodzi z sobą w konflikt, prawda? Więc to jest nasza wspólna historia. No w tym wypadku trudna. Mówię choćby o tych wydarzeniach, które związane są z komunizmem, bardzo trudnym okresem dla mniejszości, ale też choćby z okresem II wojny światowej, prawda? Rozbiorów i różnych innych wydarzeń, które miały
wpływ na także naszą aktualną, mają wpływ na naszą aktualną tożsamość i w pewien sposób definiują coś, co można określić pewnym charakterem narodowym, prawda? To dotyczy także Romów. Romów, którzy w Polsce mają status mniejszości etnicznej, zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych i języku regionalnym. Ten status uzyskali w roku 2005. Ale ja na początku już swojej wypowiedzi mówiłam, że w przypadku Romów chyba bardziej uzasadnione jest mówienie o romskich społecznościach niż o romskiej społeczności, dlatego że to społeczność niezwykle różnorodna. I czasem, kiedy ktoś zadaje mi pytanie, co jest dla mnie najbardziej charakterystyczną cechą kultury romskiej, to odpowiadam, że właśnie różnorodność, bo bardzo trudno ją zamknąć w jakieś boksy, ramy, bo trudno powiedzieć, co tutaj kulturowo nas jakoś spaja. Tak samo jak dzisiaj trudno powiedzieć, co tak naprawdę oznacza bycie prawdziwym Polakiem czy Polką, Europejczykiem czy Europejką, tak? To samo dotyczy Romów. Znaczy ta hybrydowość też i wiele bardzo różnych, prawda, dyfuzji zapożyczeń, ale też jakby wpływów państw narodowych, kultur, języków, w których Romowie funkcjonują, jest gigantyczny i bardzo mocno różnicują tę społeczność. Religia nie jest wspólnym mianownikiem, bo Romowie przyjmują religię państwa, w którym żyją. Położenie społeczne, jakby ktoś powie, że wszyscy Romowie są biedni, to też będzie nieprawdziwe, bo to też bardzo zależy od wielu czynników, także od państwa, w którym żyją. Nie ma wątpliwości, że ubóstwo i wykluczenie to jest problem, który dotyczy większości europejskich Romów, tak? Wykluczenia społecznego z wielu obszarów życia, ale też nie jest prawdą to, że jesteśmy po prostu synonimem problemu i w ogóle, prawda, takiego społecznego wykluczenia, bo trzeba też dostrzec jakby coś, co związane jest z tym, co też dajemy i mamy, a właśnie ta debata dotycząca choćby naszej kultury czy historii jest bardzo ważnym tutaj aspektem i dużo do tej debaty wnosi, no bo też jakby odpowiada na wiele stereotypów, na które, jak już wiemy, edukacja tej odpowiedzi nie znajduje. Reprezentacja. Z tym jest ciężko, bardzo ciężko, biorąc pod uwagę to, że Romowie tą reprezentację mają tylko w trzecim sektorze. Mówię tylko, jakby absolutnie nie umniejszając sile i znaczeniu organizacji pozarządowych, ale to jest trzeci sektor, a nie pierwszy. Prawda? Czyli ten nasz głos jest zawsze mniej słyszalny i ten nasz głos zależy od głosu tego pierwszego sektora właśnie, prawda? Bo wszystkie organizacje pozarządowe w Polsce uzależnione są od dominującej narracji w państwie. Tak też w okresie komunizmu na przykład organizacje pozarządowe romskie, które reprezentowałyby albo rozwijałyby jakoś tożsamości romskiej, prezentowałyby je na zewnątrz, one nie mogły istnieć, prawda? Więc to, czy my mamy te reprezentacje, czy nie, też bardzo jakby tutaj wiele zdeterminowanych jest przez różne wydarzenia, ale też politykę państwa polskiego czy innych państw wobec mniejszości, w tym wypadku państwa polskiego. Ale w naszym kraju obecni są również i obecne imigranci, imigrantki z Rumunii. Też trudno bardzo oszacować liczbę, bo obserwuje się też jakąś taką mobilność, oni też szukają lepszego życia dla siebie. Rumunia nie jest dla nich dobrym państwem, czasem wolą rozłożyć te właśnie namioty albo budować prowizoryczne osady w Polsce bądź w innych krajach niż właśnie być w Rumunii, gdzie ten rasizm jest rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie i niechęć wobec Romów także. Także Romowie w Rumunii doświadczyli niewolnictwa kilkusetletniego, to też bardzo mały znany wątek w historii Europy. Więcej wiemy o niewolnictwie w Stanach niż na naszym kontynencie. Około 1000 osób pochodzenia romskiego z Rumunii mieszka w Polsce, bo tak jak mówię, nie chciałabym się jakoś przywiązywać do tych liczb. Mieszkają głównie w 3 państwach, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Gdańsku i zaraz kilka słów na ten temat. Kurczę, czas mi się skończył, więc troszkę przyspieszę, ale też w Polsce obecni są uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy i to liczna społeczność w Ukrainie, około 500 000 według oficjalnych statystyk, między 200 000 a 400 000, ale te oficjalne są zawsze zaniżone, więc trzeba dodać 100 albo 200 000 mniej więcej, tak też mówią Romowie i Romki z Ukrainy, uciekają przed wojną, dlatego są tutaj.
według Komisji Europejskiej, to są dane z początku kwietnia, około 100 000 Romów opuściło Ukrainę, uciekło z Ukrainy, to był początek kwietnia, teraz jest czerwiec, wciąż przybywają do Polski, w tym do Warszawy. Mówi się o różnych danych, mówi się o kilkudziesięciu tysiącach osób pochodzenia romskiego, mówi się także o tym, że to może być 50 000, słyszałam też takie statystyki, że to może być 60, nawet 70 000. No prawdopodobnie jest to liczba przewyższająca liczbę polskich Romów. Gdańsk to miasto, z którego myślę wszyscy jesteśmy dumni i no tutaj trudno powiedzieć złe słowo, kiedy myśli się o tym, że tam już kilka lat temu powstała Rada Równego Traktowania, że państwo zajmuje się równością, miasto zajmuje się, mniejszościami, równością, prawami człowieka, zwraca uwagę na sytuację imigrantów, imigrantek i tak dalej. To także miasto, można obejrzeć kampanię społeczną, widziałam ostatnio w TVN-ie, taką właśnie równościową. Gdańsk miastem równości. Piękne to są hasła. Tym bardziej, że ta Rada właśnie migrantów, równego traktowania i w ogóle promowanie tych środowisk, prezydent Paweł Adamowicz robił, już nieżyjący, robił to w czasie takim najbardziej chyba niekorzystnym dla tego typu narracji, więc no, chapeau bas, można powiedzieć, zdecydowanie. Ja jestem bardzo z tego dumna i nie chcę przekreślać tego wszystkiego, co Gdańsk wnosi i co nam pokazuje i na co zwraca uwagę i jakie wartości promuje. Pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że każda obywatelka, przepraszam za literówkę, i obywatel naszego miasta, bez względu na to, z jakiego kraju pochodzi, ile ma lat, czy ma pewne ograniczenia, my chcemy, żeby w naszym mieście czuł się dobrze. Ale nie czuje się. Na pewno nie ci, którzy mieszkają bez dostępu do wody i bez dostępu do elektryczności i z jednym toj-tojem. Na pewno nie czuli się tak w czasie pandemii, prawda? Gdzie przestrzeganie wszystkich wymogów sanitarnych no było wręcz niemożliwe, kiedy trzeba było przejść kawałek, żeby użyć, prawda, hydranta z wodą i napełnić wiadro na przykład, prawda? Albo kiedy było tam, nie wiem, kilkaset osób, a mieli do dyspozycji jeden toj-toj. No nie wiem, czy taka osoba, czy takie społeczności czują się dobrze. Próbowałam rozmawiać z władzami miasta. Kiedyś usłyszałam, że Romowie nie rokują. To tak a propos różnych posiedzeń do spraw właśnie równości, tych wszystkich pięknych haseł. Ale nie dla wszystkich ta równość jest dostępna i jest to bardzo, bardzo przykre. I bardzo się z tym nie zgadzam i tym samym trudno mi mówić o Gdańsku jako mieście równości. Bo nawet jeżeli to są problemy społeczne, nawet jeżeli trudno jest z integracją, to ja nie wierzę, że tak duże miasto nie jest w stanie spowodować tego, aby zintegrować nawet kilkusetosobową społeczność, prawda, która żyje na granicy ubóstwa i jest zupełnie wykluczona, bo oni nie znikną i to, że miasto poda ich do sądu, a tak też było, że to legalnie zajęli, czy nielegalnie i tak dalej, to naprawdę nic nie zmieni. Mogą ich gdzieś wyrzucić, ale gdzie? Oni i tak są bezdomni. Te wszystkie rozwiązania są jednakowe, bez względu na opcję polityczną, miasto i stosunek do równości i praw człowieka. Romowie gdzieś są poza tym nawiasem, także w tym wypadku. Ale wydarzyła się też piękna rzecz i dobry przykład, bo w 2000, zerknę sobie tutaj na ściągawkę, żeby nie mylić tych dat, w 2019 roku kobieta z romskiej społeczności otrzymała nagrodę za odwagę, bohaterstwo i pracę na rzecz człowieka i praw dziecka. Nagroda imienia Pawła Adamowicza. To jest właśnie imigrantka z Rumunii, która pokazała w mieście, ale pokazała też nam wszystkim w Polsce i myślę, że nie tylko, dobrą praktykę, jak pracując ze społecznością można powodować, żeby dzieci z tej społeczności nie były na ulicy i żebrały razem z rodzicami, a takie strategie niestety często wybierają ubodzy i wykluczeni Romowie z Rumunii, ale żeby znalazły się w szkole. Ona
pokazała, że da się, że można to zrobić i za to otrzymała nagrodę. Niestety ta praktyka nie została upowszechniona i dalej dominuje no nieco taka, prawda, kolonialna narracja, bo my wiemy lepiej, jak to z nimi zrobić, ale my nie mamy tego robić za nich, tylko musimy to zrobić we współpracy i to jest ważne, żeby to robić w pewnym porozumieniu i szukać pewnych rozwiązań, które będą skuteczne. Wrocław i Poznań, różne były historie. Tam były deportacje, bo ci Romowie, prawda, na przykład w Poznaniu to w 89 czy wczesne lata 90, tak samo we Wrocławiu, prawda, ta historia romskich obecności, koczowisk, prawda, jest no, stosunkowo długa. Tam też była we Wrocławiu sprawa sądowa, też było, czy oni legalnie zajęli te działki, czy nie. Wszyscy rykoszetem, mówię o Romach i Romkach w Polsce, dostali. We Wrocławiu jest już program na rzecz integracji Romów i Romni rumuńskich, mieszkańców mieszkanek Wrocławia, bardzo różnie oceniany, bardzo różnie też jakby przebiega, no ale coś tutaj władze miasta też starają się zrobić. Nie wiem, czy skutecznie, to jeszcze za wcześnie może, żeby oceniać, a może już po prostu trzeba byłoby się też na pewne badania powołać i moi studenci i studentki z Instytutu Etnologii Antropologii Kulturowej w ramach laboratorium etnograficznego badania wśród Romów i Romni rumuńskich prowadzili. To były 4 semestry, no i też okazało się, że to nie jest społeczność, której nie da się badać, tak? Mówię tutaj znowu w cudzysłowie, tak? Czy z którą nie da się rozmawiać. Oni nawiązali niezwykłe jakby relacje też z tymi ludźmi i jakby podkreślam to, bo to były naprawdę badania antropologiczne, które mogłyby chyba służyć za wzór jako budowanie relacji, wchodzenia w społeczność, prawda, a to wchodzenie po prostu często wymaga czasu i cierpliwości, żeby zbudować zaufanie i żeby móc rozmawiać nie w sposób, prawda, reporterski czy dziennikarski, krótko, prawda, i newsowy z osobami, które mogą tego zaufania do osób spoza społeczności czy instytucji nie mieć, biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie deportacje, koczowiska i sprawę sądową, o której wspomniałam, oni pokazali, że da się i zrobili zresztą świetne badania, dobrze, także myślę ocenione i chyba po raz pierwszy dowiadujemy się tutaj o takich aspektach, które nie związane są z liczbami, z jakąś grupą, z jakąś społecznością, tylko z ludźmi, tak? Którzy mają swoje marzenia, którzy w jakiś sposób urządzają swoje domy, którzy mają jakieś plany na przyszłość, którzy też są częścią polskiego systemu edukacji i tak dalej, bo tym zajmowali się moi studenci i studentki. Bardzo jestem z nich dumna. Chciałam też powiedzieć, że tutaj niezwykłą rolę w integracji Romów i Romni rumuńskich odgrywają przede wszystkim aktywiści, aktywistki i asystenci oraz asystentki edukacji romskiej, bo to oni biorą na siebie przede wszystkim ten ciężar związany rzeczywiście z integracją, nie przerzucaniu ich jak, prawda, czy przykładaniu jak pionki z miejsca na miejsce, tu deportujemy, tu rozwalamy, tu ich damy tam, tylko oni pracują z tymi ludźmi. W Poznaniu tam chyba jest około 100-osobowa społeczność romska, oni dalej mieszkają na koczowisku, prawda? Natomiast jak rozmawiałam nie dalej jak dzisiaj z aktywistką z Poznania, która pracuje z dzieciakami, wszystkie dzieci są w szkole, prawda? Więc to da się zrobić, tylko to wymaga innego podejścia, prawda? Być może innych narzędzi, ale też pewnej wrażliwości i empatii. No i ostatni temat, uchodźcy, uchodźczynie z Ukrainy. Tak jak już powiedziałam, bardzo trudno oszacować precyzyjnie liczebność, tym bardziej, że oni nadal przybywają, bo widzę tutaj w Warszawie, obserwuję jakby też ten ruch. Napisałam, że są w ciągłym ruchu, nie dlatego, że kochają się przemieszczać, ale dlatego, że nie mają wyjścia. Odmawiało się im często tutaj w Warszawie, borykaliśmy się z tym niejednokrotnie. Dalej takie sytuacje się zdarzają, że odmawia się im, nie wiem, transportu, zakwaterowania, nie byli wpuszczani do ośrodków, albo była jakaś plotka, że to kryminalistki, bo głównie kobiety z dziećmi przecież, albo to tak napięcia, no bo w Ukrainie były pogromy w 2018 i też zabijano Romów. Więc te napięcia, prawda, ci ludzie przyszli tutaj z całym bagażem, także doświadczeń, wspomnień i emocji. No więc nie wpuszczano Romów. Ja sama spędziłam kiedyś naprawdę wiele godzin, i to był jeszcze marzec, przed ośrodkiem dla uchodźców w Warszawie.
z kobietami, z dziećmi, które miały dokumenty, pieczątki i tak dalej i które patrzyły jak osoby także uchodźcze, tyle, że nie romskiego pochodzenia, bo wszyscy są Ukraińcami, Ukrainkami, wchodziły do ośrodka, one były przed wejściem. Także można było powiedzieć w ciągłym ruchu i w ciągłej walce. Chyba tego tutaj zabrakło. Odpowiedź państwa polskiego jest wcale nie zaskakująca, bo kiedy sygnalizowaliśmy i mówiliśmy o problemach, usłyszeliśmy, że wszyscy uchodźcy są równi. To bardzo piękne stwierdzenie i ja bardzo bym sobie tego życzyła. Ale niestety tak nie jest. Rzeczywistość jest daleka od tego ideału. Niezwykłą rolę tutaj odgrywają aktywiści, aktywistki romskiego pochodzenia, natomiast jest to też bardzo niesprawiedliwe, jako że przerzucono ten ciężar pomocy właśnie na ten trzeci sektor, czyli na organizacje romskie, które mają nieco mniej zasobów, prawda, niż państwo. No tym bardziej, że państwo polskie też utrzymuje, że jest w stanie pomagać polskim Romom, jeżeli chodzi o ten departament w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zajmuje się mniejszościami. Więc jakby idąc tym śladem można byłoby wzmacniać romskie organizacje i wiem, że już takie jakieś dobre praktyki mają miejsce w Polsce. Ja się z nimi, ja ich nie osobiście nie doświadczyłam, a w tym takim najgorszym czasie, kiedy ci ludzie byli na ulicy, tej pomocy i głosu państwa i tych, którym na sercu leży los mniejszości, nie było. Ja reprezentuję dzisiaj nie tylko Uniwersytet Warszawski, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, ale też Fundację W Stronę Dialogu, której jestem założycielką, współzałożycielką, ale też prezeską. I odpowiedzią naszej fundacji na kryzys i na kryzys właśnie związany z romskimi uchodźcami z Ukrainy i na wojnę w Ukrainie było utworzenie takiej grupy interwencyjno-kryzysowej w Warszawie, Poland, Roma, Ukraine. W ramach tej grupy działamy, pomagamy, stworzyliśmy, mamy świetny zespół, naprawdę już w tym momencie kilkunastu osób. Udało się nam nawiązać współpracę z miastem, mamy bezpieczne hostele pobytów długoterminowych dla tych ludzi. Mamy asystentów i asystentki, które pomagają, wspierają interwencyjnie, ale mamy też drugą grupę, która pomaga właśnie w integracji, jak to się mówi potocznie, to nie tylko wodopój i dach nad głową, bo ci, którzy już są od lutego tutaj, oni też jakby taka bezczynność i niepewność, ona pogłębia te traumy i bardzo to obserwujemy, bo widzimy jak teraz ile problemów zdrowotnych mają te osoby, które przyjechały, poczuły się bezpiecznie i schodzi ten stres, prawda? I zaczyna organizm chorować. Borykamy się z różnymi problemami, z różnymi tutaj też nieprzyjemnymi sytuacjami właśnie związanymi z obszarem zdrowia. Więc my też staramy się zająć dzieciom czas, integrujemy je także z ich kolegami, koleżankami nieromskiego pochodzenia, z Ukrainy, z Polski, z polskimi Romami i Romkami. Wychodzą na różne zajęcia, robimy animacje, zabawy, gry. Mamy romskie mogą uczyć się polskiego, niektóre uczą się czytać, pisać, prawda, planujemy jakieś takie well-beingowe zajęcia, prawda, bo oddech, ruch też jest ważny w tym, żeby poczuć się dobrze i żeby ten dobrostan rzeczywiście stał się w jakimś stopniu, prawda, częścią tej szarej, ponurej ich rzeczywistości. Więc tutaj bardzo wiele rzeczy udało się wypracować od lutego dzięki właśnie wsparciu też organizacji międzynarodowych, bo państwo polskie nie wspiera nas absolutnie w żadnym zakresie. Nie rozumiem, dlaczego nie wpuszczono mnie do ośrodka, mówi 31-letnia Zora, którą spotkałam właśnie na początku marca. Jestem z Ukrainy, na własne oczy widziałam, jak mój dom płonie. Mój mąż i brat zostali na wojnie. Ja jestem tutaj z matką, siostrami i dziećmi. Przyjechaliśmy w nocy. Wolontariusz poradził nam, żebyśmy przyjechali do ośrodka na Modlińskiej lub do Nadarzyna. Mówił to w czasie, kiedy wraz z innymi ludźmi z Ukrainy wsiadał do busa, który zawiózł ich do miejsca, w którym mieli czasowo zamieszkać. Dla nas miejsca w busie nie było. Nie rozumiem tego. Mam pieczątkę z granicy i paszport ukraiński, a noc spędziłam przed drzwiami do ośrodka, patrząc, jak inni wchodzą do środka. I druga wypowiedź, 27-letnia Ariana.
Z wykształcenia jestem księgową. Przyjechałam z Kijowa, wiele widziałam na granicy, widziałam, jak traktowani są Romowie i inne mniejszości. Jednak nie chcę teraz o tym mówić, nie mogę zaszkodzić Ukrainie. Rosjanie to wykorzystają, przecież oni twierdzą, że walczą z nazistami. Z Romami w Ukrainie było źle, ale nie chcę teraz o tym mówić. To nie jest dobry czas. Jestem Romką, ale jestem też Ukrainką. Ariana jest jedną z tych osób, która wyjechała do Niemiec. Organizowaliśmy wyjazdy do Niemiec i do Szwecji we współpracy z tamtejszymi organizacjami romskimi. I już na sam koniec myślę sobie o takich samych pozytywnych scenariuszach, żeby zakończyć pozytywnie, bo zagrożeń jest wiele oczywiście, ale także tych związanych ze wzrostem ksenofobii czy rasizmu, brakiem edukacji, ale też ja bardzo na to liczę, że obecna sytuacja tragiczna, no, absolutnie, ale też, że ona wymusi jakieś pozytywne zmiany systemowe. Mówię przede wszystkim o tych, które związane są z edukacją. Nie można patriotyzmu i dumy narodowej zestawiać opozycyjnie z wielokulturowością i z łączeniem, z tą inkluzją, o której mówiłam. To nikomu nie służy i na pewno nie będzie służyć około 4 milionów uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy mamy teraz. To nie jest pierwsza społeczność imigrancka. Mamy mniejszości od setek lat, ale mamy też społeczności imigranckie. Dotąd nie udało się tego zrobić, mówię o zmianach systemowych, ale w tej sytuacji bardzo trudno będzie to zamieść pod dywan. I ja mam nadzieję, że to będzie miało jakiś pozytywny impact, jeżeli chodzi o sposób właśnie edukacji i też uwrażliwiania na odmienność, która nie musi być zagrożeniem i nie zawsze, a to zagrożenie służy bardzo często do manipulacji, osiąganiu pewnych celów politycznych. Jestem tutaj cyniczna dość, ale niestety tak to często wygląda. Myślę sobie też, że wiele w Polsce może zmienić wsparcie organizacji międzynarodowych, szczególnie jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. Słabe, niedofinansowane, bardzo często będące przedmiotem właśnie ataków, także ze strony polityków, różnych mediów, prawda? Dzisiaj dzięki wsparciu organizacji międzynarodowych te organizacje będą mocniejsze. Ich głos będzie mocniejszy. Przecież wszyscy walczymy o prawa człowieka, o godność i równość dla nas wszystkich. Wierzę, że w tym samym obszarze, w tym samym, że tak powiem, kotle znajdą się także romskie organizacje działające w Polsce i także one będą silniejsze i nie tylko uzależnione od dotacji albo różnych wizji tego, jacy mają być Romowie w Polsce ze strony polityków czy państwa polskiego, czy tam jednego, czy drugiego, czy piątego ministerstwa. Mam nadzieję, że zdołamy wspólnymi siłami też wypracować pewne dobre praktyki i my teraz staramy się to w takiej skali mikro zrobić, tworząc w Warszawie Dzienne Centrum Integracji Romów w Warszawie. Robimy to jako fundacja i grupa Poland Roma Ukraine. Już właśnie z początkiem lipca takie miejsce będziemy mieć. Zapraszamy serdecznie, śledźcie zresztą nasze poczynania i nasze aktywności, bo tam nie tylko będziemy uczyć polskiego, właśnie wspierać prawnie, psychologicznie przez osoby dobrze przygotowane do tego, bo to też jest ważne, żeby te osoby znały specyfikę społeczności romskich i też miały doświadczenia w pracy ze społecznościami dyskryminowanymi, bo inaczej taka pomoc psychologiczna czy prawna jakby nie zawsze odnosi swój efekt, nie zawsze jest po prostu taka sensowna, jeżeli chodzi o pozytywny impact, ale też będą właśnie różne animacje, będziemy gotować, będziemy organizować różne zajęcia letnie dla dzieciaków, dla dorosłych i zapraszać też innych i bardzo serdecznie też zapraszam już Państwa. To nie będzie duża przestrzeń, ale mam nadzieję, że będzie możliwe, aby przyjąć tak wiele osób, jak będzie to możliwe. I tutaj kilka fotografii. Te fotografie pochodzą z naszego profilu Poland Roma Ukraine. Jesteśmy na Facebooku oczywiście. Wszystkie wizerunki prawda, tych osób mamy na to zgody i rodziców i dzieciaków, ale też chcę pokazać, że właśnie te narracje, które dotyczą tego, że my to po prostu tylko gdzieś nas umieścić i właściwie to my nie chcemy i tak dalej, to pokazuje właśnie, to robią aktywiści, aktywistki. W tej grupie też są Romowie i Romki z Ukrainy, polscy Romowie, nie Romowie. To jest naprawdę niesamowite, co się zadziało w przeciągu tych kilku miesięcy i moje serce rośnie, a przypływ energii też mimo właśnie, nie wiem, COVID-a i różnych innych nieprzychylnych okoliczności naprawdę ten poziom energii wzrasta.
I bardzo się cieszę, że mogę się też z Państwem podzielić fantastycznymi jakby też efektami tej pracy, historiami tych ludzi, bo jakby mamy ludzi, którzy są na rynku pracy, którzy są w mieszkaniach, około 50 osób, oni się będą usamodzielniać, też pracujemy nad tym, jak to wszystko mądrze zaplanować, żeby nie byli zależni od nas, ale byli niezależnymi osobami, którzy potrafią zabezpieczyć życie nie tylko swoje, ale też swoich dzieci, czekając na mężów, braci, ojców, bo ta tęsknota przecież towarzyszy im niemalże każdego dnia, ale też zwrócić uwagę na ludzi, którzy są zaangażowani w ten cały proces, bo to nie ja. Ja tam tylko udrażniam pewne kwestie, oczywiście pracuję, jestem częścią tej grupy, ale jakby ludzie, z którymi się spotykam w tej pracy, ich zaangażowanie, ich serca, to jest po prostu coś niesamowitego, więc u nas, w naszym wypadku, ten taki zryw solidarnościowy, żeby pomagać tym ludziom, a na początku to było tak właśnie, ja, moi znajomi, sąsiedzi, mój syn, prawda, nie wiem, partner, moi studenci i studentki i to zostało, tak? Zresztą tutaj na fotografii widzicie Państwo jedną ze studentek Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej i bardzo jestem z tego dumna i bardzo się cieszę i mam nadzieję, że uda nam się zrobić więcej. I bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do śledzenia naszego profilu na Facebooku Fundacja w stronę dialogu Poland, Roma, Ukrain. I już teraz zapraszam do naszego centrum. Bardzo serdecznie dziękuję za cierpliwość, za uwagę i przepraszam za przekroczenie czasu. Mówiłam, że dziękuję, Joanno, bardzo się cieszę, że jakby ten głos wybrzmiał. To też jest tak, że nasze spotkania są po to, żeby wspierać jakby głosy też mniejszościowe, żeby one były usłyszane. Jest też wiele podziękowań w naszym czacie, ja nie będę ich przytaczał, ale jeśli masz ochotę, to zajrzyj potem na wydarzenie, zobacz, jakie ciepłe słowa się pojawiają też właśnie o tym, co mówisz. Ogląda nas ponad 30 osób dzisiaj. Bardzo mi miło, że jesteście z nami. Mamy też chwilę, mimo późnej pory, jeśli pojawią się jakieś pytania dotyczące tego prezentacji Joanny, opowieści Joanny, czy dotyczące samego działania fundacji, czy Centrum Integracji, to zapraszam do zadawania ich w czacie. Ja wtedy je przekażę. Widzę, że część osób już jest w podziękowaniach, ale ja jeszcze mam do Ciebie przynajmniej jedno pytanie. Zobaczymy, czy pojawią się kolejne. Chciałbym Cię zapytać, bo mówiłaś o przypadkach i o pozytywnych stronach i o trudnościach, z którymi mierzycie się jako mniejszość, Romowie w Polsce, jako społeczności, o których mówiłaś. Ja chciałem zapytać bardziej o to, jak Twoim zdaniem warto reagować, to znaczy w jaki sposób osoby, które chcą wspierać, które nie godzą się na uprzedzenia czy dyskryminację, mogą reagować i jakie Ty widziałabyś sposoby, które byłyby wspierające Twoim zdaniem? Mówiąc, odpowiadając na to pytanie i myśląc globalnie, to zawsze odpowiadam, że edukacja, prawda, jest tutaj najważniejsza i wychodzi naprzeciw tym wszystkim takim negatywnym aspektom, o których mówimy. Mowa nienawiści, prawda, uprzedzenia, dyskryminacja, ale taka edukacja nie tylko antydyskryminacyjna, czy podkreślająca właśnie walory, ale też różne zagrożenia związane z różnorodnością, bo na to trzeba zwracać uwagę też na te napięcia, żeby nie było wielkich rozczarowań i żeby to nie była tylko, jak mówił Fischer, właśnie ta wielokulturowość butikowa, tylko żebyśmy rzeczywiście byli przygotowani na różne wydarzenia, które mogą mieć miejsce. To jest bardzo ważne, ale też myślę sobie, że taka edukacja skierowana na empatię, szczególnie jeżeli mowa o młodym pokoleniu Polek i Polaków, to jest szalenie istotne. Edukacja przez doświadczenie i otwieranie właśnie empatii, przez jakby taką pomoc i możliwość poczucia wejścia w buty tych innych, prawda, którzy są poniżani, spychani na margines i tak dalej. I to myślę działa i też może wyjść temu naprzeciw. A na takim poziomie ludzkim ja zawsze reaguję spokojnie mimo wszystko. I kiedyś i po prostu zadaję pytania. I no czasem, jeżeli takie sytuacje dotyczą mnie, to się usuwam, prawda? No bo reakcja musi być adekwatna do okoliczności, więc jak zaczepia mnie dwóch, prawda, nastolatków, a jestem gdzieś sama i się ściemnia i są agresywni, no to jakby nie podejmuję dyskusji, ona nie ma sensu.
ale jeżeli są to opinie właśnie bardzo negatywne, to ja myślę, że już przez prawie 20 lat mojej pracy ja chyba się stałam trochę żywą tarczą i mówię o tym dlatego, że z jednej strony się uodporniłam i nie towarzyszą mi emocje i myślę sobie, że tutaj to bym rekomendowała, wyłączyć emocje i przejść jakby do bardziej merytorycznej debaty, a z drugiej strony myślę sobie też, że na przykład ja już mam troszeczkę tego dość, tak? Bo to wpływa na bardzo wiele obszarów naszego życia, na podejmowanie decyzji, pewność siebie i tak dalej. No ale nadal to robię i robimy i musimy to robić, żeby pokazywać właśnie pozytywne przykłady. Zawsze dyskusja na argumenty, zadawanie pytań, prawda? Dlaczego tak sądzisz i tak dalej. I wiesz, ja mam jeszcze jedną taką obserwację, bo szczególnie teraz, w obecnych czasach, kiedy obserwujemy taki właśnie, prawda, ksenofobia, rasizm, to oczywiście nie dotyczy tylko Polski, no ale mówimy o naszym kraju. I też często te narracje są takie właśnie opozycyjne, tak? Albo chcemy być super równościowi, otwarci, albo jest po prostu zacofany, ciemnogród, źli ludzie, w ogóle rasiści i tak dalej. Ja nie uważam, że jesteśmy, prawda, społeczeństwem, w którym jakąś, nie wiem, szczególną liczbę stanowią rasiści, ksenofobii i homofobii. Ja myślę, że jesteśmy społeczeństwem ubogim w edukacji, że nie dostaliśmy tej szansy niestety i że nie wiemy i że czasem te stereotypy właśnie rozkręcają ten strach i lęk właśnie, który jest powodem tych negatywnych zachowań, którym się chcemy sprzeciwiać. Ale zawsze nie sądzę, bardzo rzadko widzę w człowieku zło albo taką złą intencję. Jasne. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Ja też od siebie zachęcam do niepozostawania obojętnym, bo myślę, że też jako osoby, czasami na przykład jak ja z grup większościowych, możemy wykorzystywać swoją pozycję do tego, żeby jakoś wspierać i dawać głos, też jakby nadawać troszkę więcej sprawczości w sytuacjach, które są nierównościowe, tak jak powiedziałaś, chociażby o tym spotkaniu jakby z młodzieżą. Natomiast mamy też kolejne pytanie w czacie, pytanie od Jagody. Czy możesz podać jakieś przykłady skutecznych działań systemowych z innych krajów Europy czy ze świata, które wspomagają społeczności romskie i wspierają ten fragment integracji międzykulturowej? Tak. Wiesz co, myślę, że takim pozytywnym bardzo przykładem są asystenci i asystentki romskie. Mówię też o świecie, ta praktyka też jest już tutaj prowadzona w Polsce, ale to nie jest rozwiązanie wymyślone przez Polki, Polaków czy przez polski rząd, tylko pochodzi z innych krajów. To są osoby, które stanowią taki pomost, mediują między społeczeństwem większościowym w szkole, między środowiskiem szkolnym, a społecznością mniejszościową, rodzicami i tak dalej. I to pokazuje nie tylko w Polsce, ale też w wielu krajach, że to jakby powoduje, że rodzice chętniej jakby decydują o tym, że dzieci mogą kontynuować edukację. Czasem zdarza się tak, że te osoby same, mówię o rodzicach, były pozbawione edukacji albo przeszły przez system edukacji specjalnej, tak było na przykład w czasach komunizmu i te doświadczenia miało wielu Romów i Romki i kojarzy tą szkołę jako instytucję opresyjną. Oni się boją, ci rodzice, tak? Boją się dyskryminacji, boją się jakiejś agresji wobec tych dzieci i ci asystenci, asystentki romskie wspierają nie tylko w nauce, ale też wspierają właśnie w takim w ogóle codziennym funkcjonowaniu i budują zaufanie i zmniejszają przepaści między większością i mniejszością. To, czego bym sobie życzyła, to jeszcze może dodam, żeby ta funkcja asystentów, asystentek była tak zaopiekowana dobrze w Polsce, jak w innych krajach, na przykład w Niemczech, gdzie oni cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, mają systemowe właśnie szkolenia, którymi są obejmowani wszyscy i rzeczywiście mogą wypełniać te swoje role w adekwatny do swoich umiejętności sposób. U nas niestety tak nie jest. Dziękuję Ci bardzo. Też ten temat właśnie szkół specjalnych pojawił się u nas w czacie, wzbudzając też taki smutek, mam wrażenie, wśród naszej publiczności. Wydaje mi się, że też ważne przypominać o tym fragmencie takiej opresji państwa tak naprawdę w stosunku do mniejszości etnicznej. Mamy też pytanie od Huberta. Jak Twoim zdaniem należy wpływać na edukację systemową? Rozumiem, że Twoje intersekcjonalne podejście jest dla Ciebie ważne. Bardzo mnie to cieszy. Sam zajmuję się edukacją antydyskryminacyjną i globalną. Zastanawiam się, jak wzbudzać empatię wśród decydentów, jak
dobrą pracę przerzucić na system, na przykład na asystentów, asystentki romskie? Jest to bardzo trudne, jak wiemy, bo nie udało się to z jakichś powodów zrobić. Nie udało się tego zrobić do dnia dzisiejszego w Polsce. I o ile mieliśmy zapisaną, prawda, edukację antydyskryminacyjną jako ten rodzaj edukacji, którą warto realizować. Później, kiedy Beata Szydło była premierką w Polsce, jakby, prawda, słychać było głosy, że PiS zabiera nam edukację antydyskryminacyjną, bo to zostało wykreślone. Ja wtedy mówiłam, że nikt niczego nam nie zabrał, bo zapis nie gwarantuje tego, że ta edukacja jest realizowana. Jeżeli ma być realizowana, to też moje pytanie, przez kogo ma być realizowana. Nie ma przygotowanych, odpowiednio wykształconych ludzi do tego. My cały czas nie robimy tej lekcji, to znaczy te wszystkie luki wypełniają oczywiście organizacje pozarządowe, różne osoby, które tym tematem, tak jak, prawda, z różnych poziomów się zajmują, ale ja też sobie myślę o tym, że ważne jest podkreślanie, to co też ja zawsze robiłam, no nie odniosłam, jak widać, spektakularnego sukcesu, no ale to trzeba robić oddolnie. Pracować z lokalnymi społecznościami, z lokalnymi władzami, z lokalnymi, prawda, szkołami. To naprawdę daje wiele pozytywnych efektów, jednocześnie pracując oczywiście nad systemem. I ja bardzo często słyszałam z tej drugiej strony, że u nas nie ma czarnych, u nas nie ma, nie jesteśmy wielokulturowym, nie jesteśmy społeczeństwem o imigranckim rodowodzie, prawda, jak choćby Wielka Brytania. Po co nam to? Różnica może dotyczyć ludzi i może być częścią naszego życia, niekoniecznie odnosząc i uprzykrzać nam życie, i ona wcale nie musi odnosić się do koloru skóry, wyznania czy orientacji seksualnej, prawda, orientacji czy płci. Wcale ta różnica to nie muszą być te poziomy. Dzisiaj, kiedy sobie popatrzymy na dzieci, może to trzeba uświadamiać rządzącym. To czasami status społeczny, klasowość, to czy ktoś nosi okulary czy nie, czy ktoś jest otyły czy nie, czy ktoś nosi markowe ubrania czy nie, to jest problemem. I to może dotknąć tak naprawdę dziecka każdego z nich. I też moim zdaniem właśnie otwieranie ich na takie empatyzowanie i jednak wczuwanie się w pewne sytuacje, ale też stworzenie sytuacji, z którą oni sami mogą się identyfikować. Czyli nie jacyś tam inni są, tylko ta inność jest częścią naszych rzeczywistości społecznych, lokalnych, kulturowych, rodzinnych, szkolnych. I to trzeba bardzo mocno podkreślać. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za tą odpowiedź. Będę już zmierzał do końca naszego spotkania, też mając na względzie późną porę i zmęczenie, z którym jesteśmy. Na koniec zaproszę Cię jeszcze do jednego pytania. Chcę dać też taką możliwość, żebyś powiedziała, jak wspierać jak osoby, które są z nami, albo osoby, które obejrzą naszą relację później, mogą wesprzeć czy Fundację w stronę dialogu, czy grupę interwencyjno-kryzysową Poland, Roma i Ukraina. Więc tak, przede wszystkim cały czas potrzebujemy ludzi do pracy, do współpracy. Wyzwań mamy wiele, więc wsparcie, czy to eksperckie, czy takie właśnie, mówię tutaj o osobach, które mogą się w różny sposób zaangażować, no to jest po prostu studnia bez dna. My też się uczymy, więc bardzo bym prosiła też o rady, dobre praktyki. Jeżeli ktoś z Was może się nimi podzielić, to jest cenne. My budujemy most wtedy, kiedy uczymy się go budować, tak? I to nie dotyczy tylko nas. Więc bardzo chętnie. No i oczywiście potrzebujemy różnych rzeczy, od ubrań przez telefony, prawda, po laptopy dla dzieciaków. Potrzebujemy też wsparcia finansowego, więc no tutaj zapraszam na profil naszej fundacji czy grupy i każda forma pomocy i wsparcia, także dobre słowo, naprawdę, to dodaje wiatru skrzydła, bo to też jest potrzebne, szczególnie jak działa się w takich obszarach, w których nie zawsze widzi się szybki efekt albo które są trudne po prostu. Bardzo Ci dziękuję, Joanno, za to spotkanie, które pozwoliło nam przyjrzeć się głosom mniejszości romskiej, ale też trudnościom, z którą się mierzycie, ale również sposobom i praktykom, jak możemy działać, jak możemy przeciwdziałać dyskryminacji, przeciwdziałać uprzedzeniom
i liczę na to, że właśnie zachęcimy do empatii w tym naszym spotkaniem. Na koniec dodam, że na kolejne spotkanie z cyklu Podróż z antropologią zapraszamy w sierpniu, a w międzyczasie dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji być z nami na bieżąco, można zajrzeć na stronę www.podróże.etnograficzna.pl i tam znajdziesz nagrania z wcześniejszych spotkań, będą one również dostępne na YouTubie Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, a ja z Państwem żegnam się dzisiaj, dziękuję Ci, Anno, jeszcze raz i życzę miłego wieczoru. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.